Witam serdecznie, jestem Valar, a to są archiwa Westeros. Zapraszam was na 5 ciekawostek ze świata Pieśni Lodu i Ognia. W grze o Tron Trójoka Wrona wydaje się tajemniczą starą postacią, niemal czarodziejem dawnych bogów, ale zanim stał się istotą ukrytą za murem, był człowiekiem. Nazywał się Brynden Rivers i był jednym z bękartów króla Aegona IV Targaryena. Przez swój albinoski wygląd, czerwone oko i znamie przypominające kruka na twarzy zyskał przydomek Bloodraven. Był nie tylko wojownikiem i łucznikiem, ale też jednym z najpotężniejszych polityków Westeros. Służył jako namiestnik króla, dowodził królewskimi siłami i bezwzględnie zwalczał buntowników z rodu Blackfire'ów. W 233 roku po podboju, podczas Wielkiej Rady zwołanej po śmierci króla Maekara I, Bloodraven zaprosił na obrady pretendenta z rodu Blackfire'ów, Aenysa Blackfire'a. Dał mu żelazny list, czyli obietnicę bezpieczeństwa. Aenys miał realne szanse, bo sukcesja była wyjątkowo skomplikowana. Wśród kandydatów była mała dziewczynka, niemowlę uważane za syna szaleńca, master oraz książę, który w oczach wielu lordów bardziej przypominał zwykłego wieśniaka niż przyszłego króla. Gdy Aenys przybył do Westeros, wierząc w królewską gwarancję bezpieczeństwa, Bloodraven kazał go aresztować i stracić. Była to ogromna zbrodnia polityczna, bo jeśli słowo korony można złamać tak po prostu, to ile jest ono naprawdę warte? Po wyborze Aegona V Targaryena na króla, Bloodraven został ukarany za złamanie królewskiego słowa i wysłany na mur. Tam dołączył do Nocnej Straży, a z czasem został nawet jej lordem dowódcą. W 252 roku po podboju wyruszył za mur i zaginął, ale nie umarł. Bloodraven odnalazł dzieci lasu i stał się istotą znaną jako Trójoka Wrona, zielonowidzem połączonym z czardrzewem, zdolnym oglądać przeszłość, teraźniejszość, a być może nawet przyszłość. Największą tajemnicą Pieśni Lodu i Ognia nie jest pochodzenie Jona Snowa. Nie są nim inni. Nie jest nią nawet to, kiedy wyjdą wichry zimy. Największą tajemnicą jest to, co dokładnie zrobił Howland Reed pod Wieżą Radości. Bo sytuacja wygląda absurdalnie. Po jednej stronie Arthur Dayne, Miecz Poranka, jeden z najlepszych rycerzy w historii Westeros. Obok niego Geralt Hightower, lord dowódca Gwardii Królewskiej. I jeszcze Oswell Went, kolejny rycerz białych płaszczy. 3 członków Gwardii Królewskiej, po drugiej stronie Ned Stark i 6 ludzi z północy. A finał? Przeżyli tylko Ned i Howland Reed. Ned sam przyznał, że gdyby nie Howland, Arthur Dayne by go zabił. Tylko że nigdy nie powiedział, jak Howland mu pomógł. I tu wychodzi najpiękniejsza teoria fanów. Howland Reed nie pokonał Dayna mieczem, nie pokonał go dźgnięciem w plecy, nie pokonał go magią bagien. On po prostu wyciągnął strzelbę z waleriańskiej stali i rozwiązał problem na modłę ludzi z przesmyku. Dlatego Howland nie pojawia się później w historii, bo gdyby wrócił do fabuły, wojna o żelazny tron skończyłaby się w 3 rozdziały. Zapewne kojarzycie Króla za murem, Mansa Rydera. W serialu jego los jest prosty, Stannis każe spalić go na stosie, a Jon Snow dobija go strzałą, żeby oszczędzić mu cierpienia. Tyle, że w książkach dzieje się zupełnie inaczej. Mance Rayder przeżył własną egzekucję, a właściwie nigdy na niej nie był. Melisandre użyła magii, żeby zmienić jego wygląd z wyglądem grzechoczącej koszuli. Dla wszystkich wokół wyglądało więc tak, jakby to Mance płonął na stosie. W rzeczywistości spalono grzechoczącą koszulę, który pod wpływem iluzji wyglądał jak Mance. Wszystko po to, aby zatrzymać przy życiu Mansa, którego wiedza była bardzo użyteczna. Jednak jako deserter z Nocnej Straży oficjalnie powinien zostać stracony. Prawdziwy Mance został więc ukryty, a później otrzymał Jona bardzo niebezpieczną misję. Dostać się do Winterfell i odnaleźć dziewczynę, którą wszyscy uważali za Arię Stark. To kolejna duża rozbieżność między fabułą serialu a książki. W serialu król Stannis przegrywa pod Winterfell bardzo szybko, ale w książkach jego historia może potoczyć się zupełnie inaczej. W tańcu ze smokami Stannis nie jest jeszcze pokonany. Stoi ze swoją armią niedaleko Winterfell, w środku śnieżycy, głodu i chaosu. I właśnie tam może dojść do jednej z najciekawszych bitew w wichrach zimy, tak zwanej bitwy na lodzie. Według teorii Stannis nie ruszy głupio prosto na Boltonów. Zamiast tego wykorzysta jezioro obok wioski Crofton Village, gdzie rozbił obóz. Jego ludzie wycięli przeręble w lodzie, oficjalnie po to, żeby łowić ryby. Ale możliwe, że to pułapka. Jeśli Freyowie i Manderlyowie wyjadą z Winterfell, żeby zaatakować Stannisa, mogą wpaść prosto w zamarznięte jezioro. A wtedy ciężka kawaleria Freyów
może załamać lód i pójść na dno, razem z końmi. I tu wychodzi największy element teorii. Manderleyowie prawdopodobnie nie są naprawdę lojalni wobec Boltonów. Wyman Manderley od dawna gra na dwa fronty i czeka na moment, żeby zemścić się za krwawe gody. Dlatego w trakcie bitwy jego ludzie mogą celowo nie pomóc Freyom, albo wręcz obrócić się przeciwko nim. Po klęsce Freyów Manderley mógłby wrócić do Winterfell jako ktoś, kto przeżył starcie ze Stannisem. Tyle, że razem z nim do zamku mogliby trafić ludzie Stannisa. Część mogłaby udawać jeńców, inni przebrać się w barwie pokonanych Freyów. W ten sposób Stannis nie musiałby zdobywać Winterfell zwykłym oblężeniem. Mógłby wprowadzić swoich ludzi do środka fortelem. W serialu Theon staje się Fetorem poprzez tortury Ramsaya, ale w książkach wątek Fetora zaczyna się dużo wcześniej i jest znacznie bardziej pokręcony. Zanim Theon w ogóle trafia w ręce Snowa, prawdziwy Fetor już istnieje. To sługa Ramsaya. Człowiek tak brudny i śmierdzący, że od tego właśnie bierze się jego przyzwisko. Kiedy ludzie Rodrika Cassella są blisko schwytania Ramsaya za jego zbrodnię, Snow w desperacji zamienia się ubraniem z Fetorem. Liczy, że to jego jedyna szansa na przeżycie. I ma rację. Prawdziwy Fetor zostaje zabity, a Ramsay, podszywający się pod niego, trafia jako jeniec Starków do Winterfell. Wszyscy myślą, że mają w lochu zwykłego sługę Snowa, który będzie mógł przeciwko niemu zeznawać, a tak naprawdę prawdziwy Ramsay siedzi im pod nosem. Udaje Fetora, brudnego, żałosnego człowieka, którego nikt nie traktuje poważnie. Kiedy Winterfell wpada w ręce Theona, fałszywy Fetor zostaje uwolniony. Theon nie ma pojęcia, kim naprawdę jest jego więzień, więc zaczyna go wykorzystywać jako pomocnika. I właśnie wtedy Ramsay powoli wkręca się w jego otoczenie. Doradza mu, manipuluje nim i pomaga mu podjąć jedną z najgorszych decyzji – pozorowanie śmierci Brana i Rickona. Później, kiedy Theon rozumie, że nie ma już ratunku, Fetor proponuje mu plan. Weźmie srebro z Winterfell, wymknie się z zamku i znajdzie ludzi z północy, którzy zgodzą się walczyć za Theona. Mówi, że ma znajomości. Zdesperowany Theon się zgadza, bo nie ma już nic do stracenia. W przeddzień szturmu do obozu Rodrika Cassella przybywa 600 zbrojnych z Dreadfort. Dołączają do około 2000 armii Starków, która szykuje się do odbicia Winterfell. Ale kiedy dowódca w ciemno-różowej zbroi podjeżdża do Rodrika i unosi przyłbicę, pułapka się zamyka. To Ramsay. Z zaskoczenia zabija starego rycerza, a jego ludzie uderzają na siły Starków, które kompletnie nie spodziewają się zdrady. 600 ludzi z Dreadfort rozbija około 2000 ludzi Rodrika, tracąc przy tym zaledwie kilkudziesięciu zbrojnych. Po wszystkim Theon z ulgą otwiera bramę przed swoim wybawcą. Dopiero wtedy odkrywa, że człowiekiem zbroi nie jest Fetor, a właściwie Ramsay Snow. Radość Theona szybko zmienia się w panikę, kiedy ludzie Boltonów zaczynają mordować żelaznych ludzi. Winterfell płonie. Theon trafia w ręce człowieka, którego sam wypuścił z lochu. I właśnie wtedy zaczynają się narodziny nowego Fetora. Dzięki za oglądanie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba i widzimy się w następnym materiale. Pozdro.